Lilo i Stitch z 2025 roku niestety totalnie wybebesza to, za co pokochaliśmy oryginalną animację. W 2002 roku otrzymaliśmy coś niezwykle innowacyjnego, pełne charakteru, miłości, czy chociażby przekazu dzieło, które już zawsze nazywane będzie kultowym. Film brał na tapet często spotykany temat akceptacji i rodziny i przedstawiał go we wzruszający sposób. Mówił, że rodzina to nie tylko więzy krwi, że rodzina to wyzwanie, ale również pokazywał, że bycie innym nie oznacza tego, że jesteśmy tym złym. Do tego z powodu śmierci rodziców naszych głównych bohaterek spotykamy je w trakcie żałoby, kiedy to starsza Nani musi uporządkować życie nie tylko sobie, ale również zająć się małą siostrą. Nagle w wyniku zbiegów okoliczności wśród nich znajduje się nowy członek rodziny. Teoretycznie maszyna stworzona do niszczenia wszystkiego na swojej drodze, a paradoksalnie kosmita, który staje się niesamowicie ludzki i przechodzi wewnętrzną przemianę pod wpływem relacji z Lilo, która jako pierwsza traktuje go jako przyjaciela i vice versa. Dzisiejszy materiał jest sponsorowany przez grę War Thunder. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o wzięciu udziału w epickich bitwach z udziałem czołgów, samolotów, helikopterów i okrętów, to mam dla was grę, która przeniesie was prosto na pole walki. Mowa oczywiście o War Thunder, jednej z najbardziej realistycznych i ekscytujących gier wojennych w trybie multiplayer. Najważniejsze jest to, że jest darmowa. Tak, dobrze słyszycie? Za darmo możesz siąść za sterami legendarnych pojazdów lądowych, powietrznych i morskich i poczuć się, jakbyś był w filmie Top Gun lub innym Fury z Bradem Pittem. Rozgrywka wyróżnia się przede wszystkim ogromną skalą bitew i realistyczną fizyką walk. Możesz wybierać spośród tysięcy autentycznych pojazdów, od historycznych czołgów, dwupłatowców, po nowoczesne maszyny bojowe, wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak rakiety kierowane, systemy aktywnej ochrony i drony zwiadowcze. Każdy pojazd ma swoje unikalne cechy, a model zniszczeń w grze sprawia, że każde trafienie ma realny wpływ na rozgrywkę. W ogóle podejście twórców do modelu zniszczeń to dla mnie ogromna zaleta, bo bardzo często w grach nad przeciwnikami jest nudny pasek zdrowia, a w War Thunder taki czołg się po prostu niszczy i zmienia pod wpływem obrażeń. W ogóle War Thunder ciągle się rozwija i właśnie otrzymał nową aktualizację. Nazywa się ona Hornet Sting i wprowadza ulepszenia graficzne, jeszcze bardziej realistyczne pola bitew oraz nowe pojazdy takie jak myśliwce Su-30 oraz FA-18. Do tego update dodał do gry nowe możliwości personalizowania pojazdów, zaawansowane technologie, przebudowano rozgrywkę bitew morskich, dzięki czemu stały się one jeszcze bardziej widowiskowe i dynamiczne. Patrzcie tylko, jak wygląda wybuch bomby nuklearnej. Link do pobrania War Thunder za darmo na PC, PlayStation oraz Xboxie znajduje się w opisie oraz przypiętym komentarzu. Jeśli jesteś nowym graczem lub nie grałeś przez co najmniej pół roku, czeka tam na was specjalny bonus. 100 000 srebrnych lwów, dekorator orzeł odwagi i wiele więcej. A jeśli wolisz grać na telefonie, to nie ma żadnego problemu. Pobierz War Thunder Mobile na iOS-y lub Androida, również z linku w opisie i zanurz się w epickich bitwach, gdziekolwiek jesteś. Do zobaczenia na polu bitwy. Lilo i Stitch to nie tylko historia o przyjaźni dziewczynki z kosmitą, ale również film, który znajduje czas na krytykę opieki społecznej, czy chociażby prześladowań. Aktorski Lilo i Stitch niestety tego nie posiada. Odziera oryginał z całej magii i próbuje zarobić na bezdusznym korpo produkcie. Animacja Lilo i Stitch nie tylko błyszczy przez warstwę fabularną i narracyjną. Styl artystyczny sprawia, że zaprezentowana historia przybiera hipnotyzujący kształt. Twórcom udało się to głównie dzięki użyciu farb akwarelowych do tworzenia tła. To technika, która używana była przez Disneya tylko w latach 40. i zaliczyła swój ponowny debiut dopiero w 2002 roku. Taki styl tworzy bardzo delikatną i miękką atmosferę całego filmu. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że sielankową. Zauważcie też, że wszystkie postacie są bardzo krągłe, mają duże oczy, szerokie biodra. Postacie wyglądają naturalnie, brak tutaj idealizowania. W świecie, w którym mamy animację od Disneya pełnych księżniczek, tutaj tych księżniczkowych proporcji nie ma. Forma filmu animowanego pozwala bohaterom na większą gamę emocji, szerszą mimikę, która mimo tego, że nieraz jest absurdalna, nie wygląda dziwnie przez to, czym jest właśnie animacja. Zauważcie, że rysowany Stitch dostaje ludzkie emocje, ludzką mimikę, ludzkie zachowania i w żadnym momencie nie wygląda to dziwnie. Jest on idealnie wpasowany w obrazek. Lilo i Stitch nie jest i nie próbuje być realistyczne, a stylizowana animacja pozwala na znacznie większą swobodę w pokazywaniu uczuć. Za ten magiczny styl odpowiada niejaki Chris Sanders i uwaga, pracował on również nad jak wytresować smoka, dlatego między tymi filmami jest tyle podobieństw, zwłaszcza wizualnych. Sanders wcześniej brał swój czynny udział jako scenarzysta przy Mulan, czy chociażby Królu Lwie. Pomysł na Stitcha zrodził się w jego głowie już w latach 80. i wtedy też powstał jego pierwszy projekt. Mówił, że początkowo niebieski kosmita był potworkiem z książki dla dzieci i dopiero w 1997 roku udało mu się przekonać zarząd Disneya do stworzenia filmu pełnometrażowego o potworze, który potrzebuje miłości. Pierwotnie akcja miała rozgrywać się w amerykańskim lesie, ale reżyserzy Chris Sanders i Dean DeBlois
Deploy przenieśli historię na Hawaje, by dodać jej egzotyki i ciepła. Wyspa Kauai była główną inspiracją, dlatego że Sanders powiedział, iż Hawaje reprezentują miejsce, gdzie społeczność ma silne więzi rodzinne, idealne do przesłania filmu o Ohanie, o rodzinie. W tamtych latach Disney mocno skupiał się na rozwoju CGI, a Stitch był przecież animowany klasycznie. Dzięki temu Sanders miał więcej swobody twórczej. Nie pracował w głównej siedzibie, film kosztował $80 milionów, czyli mniej niż inne produkcje Disneya. Finalnie Lilo i Stitch zarobił $273 miliony i stał się jednym z najbardziej kultowych filmów w portfolio Disneya. I teraz wyobraźcie sobie, że to, co przed chwilą wam opisałem, czyli charakterystyczny styl animacji w postaci okrągłych bohaterów, użycia farb akwarelistych, miękkiego oświetlenia, nadmiernej ekspresji, braku CGI i efekciarstwa, wyrzucamy do kosza. Inaczej, wyrzucamy do pieca i palimy. Zamiast tego używamy brzydko wyglądającego CGI. No może poza Stitchem, on wygląda dobrze. Zamiast przyjemnej kreski dostajemy prawdziwych aktorów i zamiast pięknie wystylizowanych Hawajów otrzymujemy nudny, brzydko oświetlony i pokolorowany obrazek. Tak oto w 2025 roku dostaliśmy aktorską adaptację Lilo i Stitcha. Film, który już od pierwszej sceny wygląda jak chamski korpoprodukt, zrobiony bez większego pomysłu, którego produkcja kierowana jest nie przekazaniem pięknej historii w ciekawy sposób, a przede wszystkim zarobkiem po najmniejszej linii oporu. Film aktorski prezentuje tę samą historię z kilkoma mniejszymi zmianami, ale niestety przez wgląd na to, jak wygląda i jak jest przedstawiony, przepada w swojej konwencji. Wszystko to, co czyniło oryginał z 2002 roku tak wyjątkowym, zostaje bezpowrotnie utracone. Zamiast ciepłej, wzruszającej historii o rodzinie, inności, akceptacji, dostajemy zimną, dostajemy wygładzoną kopię, która nie rozumie własnego materiału źródłowego. Magia gubi się w efektach CGI, brzydkim obrazku i bezpłciowo zagranych dialogach. Animowany oryginał był intymny, autentyczny, zrealizowany z sercem, wyczuciem i charakterem. Aktorska wersja natomiast sprawia wrażenie, jakby powstała w fabryce remake'ów. I w sumie nie jest to tak dalekie od prawdy. Postacie są płaskie, chemia między Lilo a Stitchem ledwie wyczuwalna. Chemia między Lilo a jej siostrą też praktycznie w ogóle nie występuje. A dramat rodzinny, który wcześniej wzruszał do łez, tutaj zostaje zamieniony na banalne dialogi i powierzchowne gesty. Lilo, choć grana z zaangażowaniem, nie mogę tego odjąć, została całkowicie pozbawiona tej dziwacznej, uroczo autentycznej osobowości, która czyniła ją tak niepowtarzalną. Dokładnie taki sam problem miałem z aktorskim serialem Avatar: Legenda Aanga. Główny bohater w live action był sztywny, nudny, bez charakteru, w przeciwieństwie do animacji. Film całkowicie rezygnuje z artystycznej tożsamości pierwowzoru. Nie ma tu ręcznie malowanych akwareli, nie ma miękkiego światła, nie ma hawajskiej duszy. Wszystko wygląda jak kolejna, generowana komputerowo scenografia do masowej produkcji. Gdzie się podział klimat wyspy, powiedzcie mi, który w oryginale był niemal osobnym bohaterem. Nawet muzyka, która kiedyś pełniła funkcję narracyjną i budowała osobowość Lilo, teraz jest tylko dodatkiem. Piosenki Elvisa brzmią, jakby zostały dorzucone z obowiązku, a nie z potrzeby powiedzenia czegoś więcej o bohaterach. Są one kompletnie odseparowane od tego, co widzimy na ekranie. Dawniej podkład muzyczny tworzył intymność, tworzył ciepło, a teraz dominuje tło, które w ogóle nie zostaje w pamięci. To już nie jest film, to jest produkt, który udowadnia, że Disney może i potrafi zarabiać na nostalgii, ale praktycznie za każdym razem robi to kosztem oryginalnego filmu. Jeśli jesteście fanami animacji, to polecam wam jeszcze raz ją sobie odpalić, zamiast płacić bilet do kina. Lilo i Stitch z 2025 roku nie jest filmem złym technicznie. Jest filmem zbędnym. Nie wnosi nic nowego, nie interpretuje oryginału w świeży sposób, nie zaskakuje i to jest chyba najbardziej smutne. A wiecie, co jest jeszcze smutne? To, że taki opis mogłem zastosować do każdej adaptacji live action Disneya. No i problemem nie jest samo tworzenie remake'ów. Kino zawsze reinterpretowało wcześniejsze dzieła. Problemem jest tutaj forma, w jakiej to się odbywa. Zamiast adaptacji dostajemy praktycznie, nie wiem, rekonstrukcję. Zamiast reinterpretacji dostajemy kopie. Filmy takie jak Aktorski Król Lew, Aktorska Mała Syrenka, czy chociażby Mulan są wizualnie dopieszczone, ale emocjonalnie to jest martwica. Te hiperfotorealistyczne lwy może i wyglądają jak żywe, ale nie potrafią się wzruszyć, nie potrafią się nawet uśmiechnąć. Mają tylko jedno puste spojrzenie i nie po to chodzi się na bajki Disneya. Nie to było najważniejsze w Starym Królu Lwie, żeby oglądać realistyczne lwy. Jeżeli chciałbym sobie poglądać realistyczne lwy, to bym odpalił National Geographic na przykład, nie? Disney za każdym razem rezygnuje z siły animacji, która pozwala na wyolbrzymienie emocji. Kiedy Królewna Śnieżka, nie wiem, miała wielkie oczy, a Lilo rzucała się na podłogę w napadzie frustracji, więc nie tylko to rozumiał, ale to też się czuło, no nie? Jeżeli takie coś przełożyć by 1:1 do filmu aktorskiego, to byłoby to cringe'owe. I nie pasowałoby. A jak nie pasuje, to się wycina i tego nie ma. Przez co zatraca się
ten urok. Nie da się też uciec od wrażenia, że Disney traktuje własną klasykę jak kopalnię złota, a nie jak dziedzictwo kulturowe. Zamiast rozwijać nowe historie, tworzyć współczesne klasyki, studio woli odcinać kupony od starych sukcesów. Widać to w tempie produkcji. Co chwilę w kinach debiutuje jakaś adaptacja i praktycznie za każdym razem jest gorsza od poprzedniej. Nowe animacje Disneya nie trzymają tego poziomu. Ostatnim ciekawym projektem tego typu była Cruella, ale to też była spin-offowa historia, prequelowa do 101 Dalmatyńczyków. Nie była przełożeniem czegoś 1:1. Moja ocena filmu Lilo i Stitch to 4/10. Dlaczego 4, skoro praktycznie cały czas narzekam? Bo to nadal stosunkowo poprawnie wykonany film, na który jeśli pójdziecie z dziećmi, będziecie się wszyscy dobrze bawić i powiem nawet, że jest to jedna z najlepszych adaptacji animacji Disneya. Tylko problem leży w tym, że poprzeczka jest tak nisko zawieszona, że to właściwie nic nie znaczy. Mimo wszystko jest on znacznie gorszy od oryginału, a skoro jest gorszy, no to nie widzę sensu jego istnienia. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić moich kolejnych materiałów.